Siemka, ja jestem Adacho i witam was ponownie w Kakarocie po długiej przerwie od ostatniego DLC, bo bodajże to było na początku zeszłego roku, kiedy oglądaliśmy sobie 28 Tenkaichi Budokai z Ubem, a w zasadzie jego tylko część, bo no nie trwał on szczególnie długo. Przechodzimy do Dragon Ball Daima. Jest to DLC, które ostatnio ograłem na live, jeśli chodzi o główną fabułę. Dzisiaj będziemy zajmować się historiami pobocznymi. Tak naprawdę jest, z tego co widzę, przynajmniej kilka tych historii pobocznych, którymi moglibyśmy się zająć. Jestem dosłownie w miejscu, w którym kończy się główna fabuła, czyli miasteczko z Tamagamim numer 3. I z tego co widzę, rewanż z Tamagamim numer 3 to jest jedna z opowieści dodatkowych, która jest od razu odblokowana po pokonaniu Tamagamiego. Myślę, że tym zajmiemy się na samym początku. Generalnie zobaczcie sobie, jak wygląda mapa. Niebieskie wykrzykniki to są opowieści dodatkowe. Mapa działa troszeczkę inaczej, też zresztą wygląda, jak widzicie, troszeczkę inaczej niż to, co do tej pory widzieliśmy w dodatkach, bo żeby podróżować z jednego miejsca do drugiego, musimy skakać za pomocą tych specjalnych roślin, które widzieliśmy bodajże w 4. odcinku Dragon Ball Daima. Tylko jeszcze w zasadzie tego nie robiłem poza główną fabułą, więc nie wiem, czy jest związana z tym jakakolwiek dodatkowa animacja, ale myślę, że dzisiaj będzie okazja, żeby się tego dowiedzieć, bo kolejny dodatkowy quest jest na wyspie obok, więc biorąc pod uwagę, że widzę tutaj 4 niebieskie wykrzykniki, 2 z nich chciałbym ogarnąć dzisiaj, 2 z nich w następnym odcinku i wtedy myślę, że będzie pora na to, żeby jakkolwiek oceniać DLC, jeśli chodzi o całość, bo muszę wam przyznać, i kto był na live, ten wie, męczą mnie te wszechobecne cutscenki. Ja doskonale rozumiem, że to jest tak, że jest część osób, swoją drogą, tutaj jest jakiś chyba większy poligon, prawda? Mamy tutaj dostęp do walk. Powiem wam, że całkiem imponującym poziomem, bo póki co mój Goku jest na 98 poziomie, zaczynamy od 50, a tutaj mamy walki na 200 poziom, także jest na pewno opcja do tego, żeby sobie troszeczkę w tych godzin w tym DLC nabić. Oczywiście mamy też poligon, możemy sobie tutaj odblokowywać ataki. Ja tak naprawdę korzystam z tych, z którymi zakończyłem live'a, więc nie będę tego jakoś szczególnie zmieniał. Nie zależy mi aż tak bardzo, żeby maksować to na 100%, ale myślę, że gdyby ktoś chciał, to mógłby tak naprawdę trochę czasu tutaj spędzić. Podoba mi się ta lokalizacja, chociaż wydaje mi się, że skala jest troszeczkę większa niż widzieliśmy to faktycznie w anime. Ale to jest na plus akurat, ze względu na to, że z tego co pamiętam, to miejsce, w którym Goku walczył z Tamagamim, ono nie było aż tak daleko w stosunku do miasta, nie? Ale zerknijcie sobie na tę lokalizację. Tak naprawdę podoba mi się to chyba najbardziej w tym DLC, że jest tutaj bardzo duży nacisk na to, żeby te lokalizacje były po prostu ładne. Widać to dopiero tak naprawdę po jakimś czasie, kiedy wejdziemy już troszeczkę głębiej w tę główną fabułę. No ta lokalizacja akurat bardzo mi się podoba. Zwróćcie uwagę na to, że ona jest przede wszystkim bardzo obszerna. Zresztą, zobaczmy, o co tutaj chodzi. Mamy jeszcze dodatkową historię do ogarnięcia, więc od tego sobie zaczniemy. Nie sądzę, żebym mógł się bić tutaj z moimi sojusznikami, więc podejrzewam, że to będzie kolejna solówka. Cześć, co u ciebie? Ach, teraz, gdy już nie muszę chronić smoczych kul, trenuję i jestem w coraz lepszej formie. No niestety tutaj nie mamy kwestii dialogowych wypowiadanych przez postacie, ale przez dużą część tego DLC było tak, że postacie mówiły faktycznie to, co mówiły, prawda? Bo Kakarot jest znany z tego, co teraz widzimy, czyli widzimy tekst, a postać tylko sobie coś burczy, prawda? No okazuje się, że Tamagami tutaj trenował, nie wiem jakim cudem, ale nie ma sposobu, by się dowiedzieć tego bez walki, jak silny się stałem. Chciałbyś znowu stanąć ze mną w szranki? Po walce z Son Goku, Tamagami numer 3 najwyraźniej rozpoczął trening, by stać się silniejszym. Stań z nim do rewanżu, by sprawdzić, o ile się wzmocnił. Troszeczkę nawet punktów doświadczenia można tutaj zebrać. Medale D to się na pewno przydaje, bo bez nich nie można odblokowywać nowych umiejętności, więc myślę, że to jest bardzo ważne, żeby zrobić ten quest. Już myślałem, że wejdę od razu do walki. Powiem wam, że no wiadomo, cutscenki z Kakarota to jest klasa sama w sobie. Mówię o tych cutscenkach takich, powiedzmy, kulminacyjnych. No bo są też te cutscenki, które odbierają smak życia, kiedy na pierwsze 40 minut ja tak naprawdę grałem przez 5, a większość to było oglądanie cutscenek. No ale umówmy się, że nie wszyscy znają tę historię, no nie? Więc można to skipować, to nie jest tak, że musimy to oglądać. Było też kilka różnic między tym, co widzieliśmy w anime, a tym, w jaki sposób ugryzł to Kakarot. No ale Kakarot to dostosował w taki sposób, żeby to pasowało do mechanik obecnych w grze. Dobra. Jestem w Super Saiyanie, ale ja mam jeszcze jeden. A, nie mam tego. Ja miałem Super Saiyana 2 odblokowanego. Całkiem mocny jest ten Tamagami, bo moje ciosy tak naprawdę tylko go łaskoczą, ale zerknijmy sobie na to, jakie obrażenia zada ten cios. Dobra, ma tutaj ten potrójny skok z młotem. 29 040
Okej, ten atak, który mam tutaj pod B, to jest ostateczny papier, kamień i nożyce, to faktycznie bije dość sporo. Tu będzie jeszcze jeden atak. Czy Kamehameha coś bije? No tak powiem wam, że... A, tu jest w ten sposób fala uderzeniowa, okej. Muszę się trochę podładować. Zresztą Tamagami też się ładuje. Nie wiem, czy dam radę włączyć szał, zanim on mnie zaatakuje. Chyba nie, dobra. Uff! Wiecie co, nie będę skakał, będę po prostu biegł. W ten sposób łatwiej jest... Okej, nie uniknąłem tego. Chyba muszę w ostatnim momencie uskoczyć, żeby zdążyć przed tym. Uff! Nie daje mi tak naprawdę czasu na atak. Wow! Taki silny jest? Wiecie co? Muszę się aż wyleczyć. Dobra, włączam szał. Jest trochę zmęczony. Czy Kamehame coś zadaje? No, coś tam zadaje. Spróbuję zrobić... Oj, nie trafiłem. Chyba nie mam ki na to, żeby się za niego przeteleportować. Dobra. Muszę wykorzystać moment, że on nie jest aż tak wzmocniony jeszcze, bo w momencie, w którym on zaczyna się robić poważny, to ta walka też zaczyna się robić poważna. 2 paski już zbite. O, właśnie o tym mówiłem. Podładuję się, póki mam. Dobra, tu nie mam nawet czasu na to, żeby się jakoś szczególnie podładować. Czy ja mogę go w tym momencie zaatakować? Niby mogę, ale za bardzo to mu obrażeń nie zadaje. Uleczę się troszeczkę. Spróbujemy zrobić Taiokena. Czy to na niego zadziała? Okej. Czy Taioken działa? Okej, zadziałał. Mam momencik. I zaatakujemy go tym. To jest atak, który mam obok Kamehameha najbardziej wymaksowany. Dobra, stawiam blok. Tutaj w inny sposób chyba tego nie ogarnę. Jak ja mam uniknąć tej fali? Czy ja mam uciec przed nią? O, całkiem go odrzuciłem. O, teraz akurat tym nie trafiłem. Dobra, ty, on jest, powiem wam, że całkiem twardy. Dobrze stawia gardę przed moimi atakami. Dobra, te 3 szarże są całkiem szybkie, więc tutaj tego muszę uniknąć. Wsparcia nie mam, rzecz jasna, to jest solówka. Już łatwo można się nauczyć tak naprawdę. A ja bym, wiecie co? Najlepszą obroną jest atak. O, kurwa, chyba jednak nie. Dobra, nie, muszę jednak unikać tych ataków, bo ja tak starałem się zaatakować go w momencie, w którym on na mnie skacze. Oj, wow. Wow, dużo się tutaj tego robi na podłodze. Wow. Gdzie ja mam uciekać? Kurde bele. O nie. Dobra, postawiłem blok w ostatnim momencie. Kiedy ta furia jego się skończy? Dobra, teraz się skończyła. Dobra, włączam szał. Muszę wykorzystać moment, że jest zmęczony. Lecę po prostu z podstawowymi kombosami. Całkiem dużo to zadaje, powiem wam. Jak jestem w tym szale. Chyba te jego Fuck. O, ostatni pasek HP. O kurde, w ostatnim momencie tego uniknąłem. Dobra, zostało mu pół HP. I chyba ostatnią szarżę puszcza. Przychodzi do ofensywy w ostatnim momencie. Dobra. Uniknąłem tego. Jeszcze jedno Kamehameha. Dobra, teraz ma 3 skoki. I... O nie! 120 000 HP mu zostało, to jest jedno combo moje. Czy ja mogę... Mogę w niego strzelić, jak on jest w takim stanie? O kurwa, zaraz mnie zabije. Dobra, trafiłem go, kiedy jeszcze się ładował. Nie miałem ki na Kamehameha. O nie, no chyba mnie nie zabił, prawda? Po zakończeniu walki.
Powiem wam, że całkiem wymagająca była ta walka. Ten atak, który miałem na samym końcu, jak on skacze w powietrze i te wulkany się budzą, musiałem używać przedmiotów leczniczych. No, to prawda, no ja tutaj nie jestem jakimś szczególnym koksem w tę grę, więc powiedzmy, że prezentuję dość przeciętny poziom gameplayu, ale to na normalnym poziomie trudności tak naprawdę takie wyzwanie. Świetnie się bawiłem, ja też. Podoba mi się to, że Tamagami z uśmiechem do tego wszystkiego podchodzi. Widzicie? Uścisnął dłoń. Stają się przyjaciółmi w ogóle. Son Goku potrafi zaprzyjaźnić się z prawie każdym. Son Goku jest naprawdę dziwny, co nie? Zwłaszcza jak na kogoś z tak niesamowitą siłą i fryzurą. Przepraszam, że musieliście czekać. W porządku, idziemy. Do zobaczenia, Tamagami. Czyli tak naprawdę ten dodatkowy quest polegał tylko i wyłącznie na rewanżu. Natomiast to była walka nieco trudniejsza, albo bym nawet powiedział, że wyraźnie trudniejsza niż to, co przeżyłem podczas robienia głównej fabuły. O, zniknął. Mam nadzieję, że nie stracił pracy przeze mnie. Szybka podróż. Wiecie, gdzie się przeniesiemy? Czy ja mogę się przenieść tutaj? Teoretycznie mogę, ale chętnie bym się przeniósł tam za pomocą skoku. Jest tutaj dużo tych tęczowych kul, które teoretycznie powinienem zbierać, ale pozwólcie, że sobie zbiorę tylko jedną i nie będę was zanudzał, bo ja mam coś takiego w sobie, że nie lubię zostawiać takich rzeczy, jak na przykład te orby tutaj, bez zebrania ich, prawda? Lubię robić gry na 100%, zwłaszcza takie pokroju RPGów. Nie wiem, czy można nazwać Kakarota RPG-iem, bo ja tak na tych typach gier się nie znam, ale generalnie coś, co udaje, bo Kakarot udaje, że ma otwarty świat, prawda? W zasadzie to z tego, co teraz widzę, tutaj nie ma nawet skoku. A nie, główna opowieść, nie. Nie chcę wrócić do głównej gry. Czyli co, jednak mam zrobić szybką podróż w ten sposób? No dobra. Myślałem, że będę mógł lecieć. Chyba że pokażą, jak lecę. Okej, pokazali, jak lecę. Przynajmniej tyle. Tak naprawdę, jeśli chodzi o nowe mechaniki dodane w tym dodatku, trudno jest mi położyć jakby palec na jednej rzeczy. Wiem, że na pewno nie kojarzę... No dobra, moment, ja sobie zaznaczę na mapie to, w którym idziemy kierunku. Tutaj na pewno są bandyci i złoty samorodek, powrót do Madzińskiego zbieracza owadów, gotująca krowa Minotaura zostawiamy na kolejny odcinek. Zobaczcie, ile tutaj jest tych ikonek. Tutaj te ikonki też w takiej fioletowej kartki oznaczają te plotki do zebrania, więc to na pewno jest też coś, co chciałbym zrobić. Sporo mapy mam jeszcze nieodkrytej, ale w sumie nie wiem, czy tam chcę iść dzisiaj. Zaznaczę sobie tych bandytów i to sobie teraz zrobimy. Także tamtą stronę idziemy. Na pewno jest taka mechanika, być może będzie okazja, żeby ją, o właśnie, pokazać, że jak ucieknę z danego pola gry, to walka się przerywa. Jeszcze z tego nie korzystałem, teraz z tego skorzystam. O! Widzicie? Chyba tego nie było wcześniej. Nie wiem, czy ja coś tracę przez to, że uciekam od walki, ale chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Po prostu nie chcę się z nimi bić, to uciekam, nie? Prosta sprawa. Tutaj sobie zerknę, no mówię, ja jestem takim gościem, co nie lubi zostawiać rzeczy, zwłaszcza jak one są pod samym nosem. A jest sporo takich skrzynek rozrzuconych na mapie. Niektóre mają bardzo potrzebne rzeczy, jak na przykład Medal D. Najwyraźniej ten plotkarz był kłamcą. Twierdził, że skarb znajdę gdzieś tutaj. Gdzie on jest? A myślałaś, żeby, nie wiem, zrobić krok do przodu? O, tutaj... O, przez przypadek w was wbiegłem, no ale jak już jesteście, no to pozwólcie, że... to pozwólcie, że na was sobie też poekspię. Widzę, że żandarmi zamienili się z trollami tak naprawdę. W sensie z tymi mieszkańcami tradycyjnymi Królestwa Demonów. Leczenie, błyskawica. Teraz to mnie, chłopaki, troszeczkę zblokowaliście. Zblokowaliście mnie! Halo, Glorio, Shin! Posuńcie się! Dobra, boskie... To jest asysta Shina. Jak widzicie, gość jest sparaliżowany. Bardzo podoba mi się to, że asysty Glorio i Shina nie są tylko obrażeniami. Patrzcie, na przykład boskie leczenie wrzucam. Gość do mnie podchodzi i mnie leczy. Jeśli chodzi o Glorio, mogę puścić błyskawicę. No i to co prawda zadaje obrażenia, ale też nakłada efekt, co widać w prawym górnym rogu. Propos też nowych mechanik. Jest coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się naprawdę bardzo fajne, ale to jest też coś, o czym mówiłem na streamie. W gruncie rzeczy trudno z tego tak w taki satysfakcjonujący sposób skorzystać. Jak widzicie, przeciwnicy mogą mieć na sobie albo mogą wam nakładać różne efekty. Co tutaj jest na ziemi? Czemu tutaj coś jest na ziemi? A, robaczki! Okej. Właśnie propos tych robaczków. Jest kilka przedmiotów, które tak naprawdę są odpowiedziami na te efekty. I to jest akurat bardzo fajne. Zobaczcie. Na przykład owad antidotum
jest odpowiedzią na trucizny. Robak Achichi, czyli ten aj bolesny, jest odpowiedzią na oparzenia, przegrzanie. Robak Zutsu jest odpowiedzią na bóle głowy i tak dalej. I w trakcie walki przeciwnicy nakładają na was te efekty i możecie teoretycznie, jakby mówię czysto w teorii, użyć tych robaków, żeby poradzić sobie, jakby żeby ściągnąć sobie te efekty. Tylko wiecie, na czym polega problem? Że najpierw trzeba po pierwsze spamiętać te efekty, po drugie trzeba je mieć w ekwipunku, a tak naprawdę zobaczcie, w przedmiotach mogę mieć 4 rzeczy, z czego 2 ja sobie zużyłem na leczące robaki, które tak naprawdę chyba mają największe znaczenie, nie? Pansy tutaj jeszcze weszła, spierdziała się na polu bitwy. A jak już macie powiedzmy w ekwipunku tego robaczka, wiecie gdzie go... Na przykład teraz płonę, nie? I mógłbym użyć robaczka, o już skończył się ten efekt, więc zanim ja wejdę, zanim ja zobaczę, który to jest który, to tak naprawdę ten efekt już znika, a to nie zadaje nawet takich dużych obrażeń, żebym ja musiał koniecznie używać tego, no nie wiem, robak antidotum, biri biri. No nie wiem, to kurwa nawet nie jest na to. Robak antidotum to też nie jest na to. Akurat muszę mieć ten efekt pod ręką, w zasadzie antidotum na ten efekt, żeby jakkolwiek fajnie skorzystać z tej mechaniki. Więc jakby sam zamysł jest fajny, bo widzicie, teraz gość płonie, przed chwilą był sparaliżowany, mnie tam ogłuszali, podpalali i tak dalej. Tylko ja nie jestem w stanie spamiętać tych nazw. Gdyby to było tak, żeby te nazwy były prostsze, ja pamiętam, że oni się tak, te robaczki się tak nazywały w grze. Tylko że zwróćcie uwagę na to. One się mogą tak nazywać, tylko mogą na przykład kolorystycznie sugerować, co jest od czego. Jeśli robaczek od trucizny byłby zielony, robaczek od poparzenia byłby czerwony jak ogień, robaczek od, nie wiem, bólu głowy byłby żółty, to łatwiej byłoby zapamiętać, który jest który. A nie, ja wchodzę, patrzę, płonę, wchodzę w przedmioty, kurwa, biri, zutsu, który to był od czego, ten nie działa, i nagle moja postać już przestaje płonąć i się okazało, że straciłem kurwa 15 HP i to wcale nie było potrzebne, żebym ja w ogóle się zastanawiał nad tym, jaki robaczek jest od czego. Ja to gadu, a tutaj się okazuje, że mamy jeszcze kolejnego pobocznego questa, więc zerknijmy na to, jak to wygląda. O co tutaj chodzi? Co robią ci bandyci? Widzę, że mają obroże. Co tam robicie, kurwa? No. Kamienie zbieramy? Na obiad? Przepraszam, że was przestraszyłam. Nie miałem pojęcia, że natknę się na kogoś w takim miejscu. No, zawołała ich Pansy i przeprasza, że... No cóż, okej. Na ziemi leży kilof. Nie próbowaliście czegoś wykopać. No nie, te kamienie są na obiad. Oryła, Glorio. A, czyli tak naprawdę szukacie złota, a nie jecie kamienie. Oszuści! O kurwa, przejrzała nas. Co teraz robimy? Cóż, najwyraźniej wszystko, co możemy zrobić, to po prostu omijać ich pytania. I włożą palce w uszy. La. Nasz dziadek służył w żandarmerii. Dobry człowiek był, ale umarł w młodo. Jesteśmy biedni, nie mamy środków, nie mamy pieniędzy. Idź, poproś kogoś innego. No beznadziejna sytuacja, mówi Shin. Wiecie co? Możemy wam pomóc. Poratujemy złotóweczką. Nie ma takiej potrzeby, te kamienie nam starczą. Przejrzałam was, jesteście złodziejami. Mój tata takich nie lubi. Dobra mordy, ktoś tu się pcha w gips, pyta Goku. Pięści mnie już świerzbią. Chcę podrapać moje pięści o wasze mordy. Mogę? Powinniśmy im pomóc? Pomóż biednym Majinom wykopać złoto, aby mogli zadowolić żandarmerię żądającą darów. Przecież oni wyglądają jak bandyci. Bandyci i złoty samorodek, nawet w tytule tego questa są bandyci. Czy ja pomagam bandytom okraść... W sumie kogo? Przecież oni wydobywają to złoto sobie ze skały. Pomóżmy im poszukać złota. Nie, no serio, poradzimy sobie. Dajcie spokój, jak już jesteśmy tutaj. Tak, zawsze powinniśmy pomagać sobie nawzajem w potrzebie. O kurwa, no nie spodziewałem się takiego obrotu spraw, mówi jeden do drugiego. Mamy niezły problem, co robimy? Omijajmy ich pytania. Pozwól im się tym zająć. Czyli co, ja zbiorę dla nich złoto, a potem oddam im to złoto i oni je w sumie nawet nie ukradną, dostaną je od nas, więc w sumie nie są bandytami. Dobra, zaczynamy kopanie. Rozbijmy kilka głazów i znajdźmy samorodki złota. Glorio nie jest pod wrażeniem, bo ma nowe kalosze kupione, no ale trudno. Dobra, no powiem wam, że te oficerki, które Glorio nosi, to pod kolano same, nie? O co tu chodzi? Tutaj jest jakiś kamulec. Co tu jest pod spodem? No tutaj nic nie ma pod spodem. O, kolejny kamulec. Czy tam coś jest? No średnio. Średnio mi się chce bić też z tymi... Wiecie co jeszcze wam pokażę? Jedną rzecz, która się bardzo przydaje i myślę, że teraz jej użyję. Powiem wam coś totalnie prawdziwego.
Możecie się w tej grze zesrać w gacie i smród będzie tak wielki, że będą przed wami uciekać ludzie. Wrogowie w terenie będą przed tobą uciekać. Owad kusa kusa. Patrzcie. Bum. Wszyscy go jedzą. Wszyscy puszczają żadziochę. I teraz, uwaga, czy będzie jakiś efekt graficzny? Normalnie. Wprowadzili żart z Goku srającym w taki sposób, że normalnie mamy gameplay z tym związany. O, a co to? O kurwa, no to już? Więcej czasu spędziłem na sraniu, przepraszam, ale no na używaniu tego owadu niż szukaniu samorodka złota. Całkiem duży, wam powiem. Jest ogromny, ja pierniczę. Powinniśmy im go przynieść? No ja bym się zastanowił 3 razy. Ewentualnie ukruszyłbym kawałek i mówię, patrzcie. Goku aż narobił w portki z tego wszystkiego. Teraz wam pokażę, jak działa ten... Chyba nie ma już w zasadzie żadnych. Nie, są tutaj, patrzcie. Patrzcie, jak żandarmi będą przede mną uciekać. W zasadzie jeszcze sam tego nie próbowałem. Chyba będą, nie? Kurwa, jak to? Przecież mieli przede mną uciekać. Może teraz będą. Zestrałem się w gacie, czujecie to? Ej, no coś nie działa. No dobra, to chyba muszę was po prostu potraktować tradycyjnym sposobem. A, nie robiłem jeszcze tego, ale uwaga, mam Super Saiyanina 2. W drzewku umiejętności była możliwość, żeby odblokować sobie te transformacje. Podejrzewam, że jest to tylko coś, co się pojawia po walce z Tamagamim numer 3, ze względu na to, że to w tej walce Goku użył SSJ2. Ja sobie tutaj zrobię asystę. O, udało się 2 naraz zestrzelić, okej. Panzi też niby pomaga w walce, ale ona tylko rzuca jakieś bombki, pierdzioszki i to w zasadzie tyle. Gdzie ja jestem? Tutaj jesteście. Rozmawiaj. Z wami rozmawiałem wcześniej, prawda? To wy jedliście kamienie. Tak, widać po twarzy. Znaleźliśmy trochę złota. O, ja pierniczę. Takie duże? Panzi wyciąga to z kieszeni. O, zajebiście to zrobili, nie? Panzi wyciąga z kieszeni głaz wielkości połowy jej ciała. Ona tak naprawdę użyła kapsułki z Capsule Corporation. Możemy to wziąć? Oczywiście, po to w ogóle zaczęliśmy kopać. Babcia będzie taka szczęśliwa, gdy usłyszy te wieści. Od śmierci dziadka to po prostu nie wychodzi z pokoju. Chwila, moment. O, Glorio coś wyczuł. I to nie jest robak Kusu Kusu, który wziąłem przed chwilą. Chłopaki, mówiliście wcześniej, że to dla waszego dziadka, prawda? Ale przed chwilą wspomnieliście o babci. No Glorio, no dziadek i babcia się bardzo kochali. W ten sposób mamy 2 wnuczków, nie? A gdzie po drodze rodzice, no to o to nie pytaj. Aj! Co jest? Wystarczy tego. To złoto należy do nas. No i patrzcie, okazało się, że myśmy pomagali cały czas łotrzykom? On też użył jakiegoś robaka? Nie, smoka użył. On się uczył smoków na tej mapie i ja pierniczę, całkiem dobrą drużynę stanowią. I co, chcecie powiedzieć, że po prostu zabrali to z rąk Panzi, a ona się zorientowała dopiero jak dym się skończył? Okej. Goku przecież ich wyczuje za pomocą ki, nie? Kurwa, uciekli, a ci dalej stoją w miejscu. Kilow zostawili, przynajmniej coś. Czy to możliwe? Czy zostaliśmy po prostu oszukani? No, musimy chyba zwołać obrady i to przegadać, bo ja bym się zastanowił najpierw. Na to wygląda. Nie możemy ich ścigać, nie wiedząc dokąd poszli. Ma to sens Panzi, ale powiem ci tak. W tym uniwersum Dragon Balla jest sporo narzędzi. O właśnie, Goku przecież może ich wyczuć. Możemy ich gonić? Zgadza się. Nie możemy ich tak po prostu puścić wolno, do dzieła. Ty, Shin był taki skory do pomocy, zawsze w ogień wskoczy, niczym tabaluga. O, Goku znowu się zesrał. Okej. Przed chwilą nie śmierdziałem już. A teraz pierwszy dosłownie jest do atakowania. Dobra, Shin to jednak jest Gold Digger, nie? Dosłownie. Przed chwilą kopał złoto, a teraz chce je odzyskać. Przed chwilą był takim donatorem, nie? Okej, dobra. Gdzie jesteście, panowie? O, ucieka przede mną, patrzcie! A, widzicie, bo ten niebieski, zielony niebieski jest... A nie, ten czerwony też ucieka. Na podobnym poziomie uciekają, a ten też ucieknie? Kurde, ucieka, czyli oni muszą być w określonej odległości, bo Ty, ja tu gadu, a oni po prostu stoją w tej chatce. Żeście się zajebiście ukryli. 2 ostatnie szare komórki po prostu ze sobą współpracują. Lip? Nie wiem, co to znaczy. Oszukaliście nas. Dość tych bzdur. To 3. świat demonów. Jeśli dasz się tu oszukać lub okraść, to twoja wina. W sumie ma rację. To my jesteśmy przyjezdnymi. No ma to sens. Dobra, skoro tak, chyba nie możecie narzekać, jeśli wam je odbierzemy, prawda? No w sumie racja. No to będziemy się o nie w takim razie napierniczać. W jakim świecie wy moglibyście nas pokonać? Przed chwilą sami uciekliście, a teraz jesteście tacy pewni siebie? No dobra. Będziecie mieli... O, nie widziałem ich wcześniej.
ale podoba mi się, że mamy tutaj kilka różnych modeli postaci. Na przykład brat tego z grzywką, dwóch dryblasów, też bliźniacy. Jeden jest odpowiedzialny za myślenie, drugi za robienie, bo razem są za głupi na cokolwiek. A tutaj jest ich ojciec, który ma kastety. No jest jeszcze gruby na bramkę, też podoba mi się, że jest nowy model postaci. Słyszałem, że znaleźliście samorodek złota. Tak jest, zgadza się, to jest jakiś szef? A, jest napisane nawet, szef bandytów. Nie ma na to dowodów. Ma pan jakiś dowód? A ma pan dowód? Nie mam dowodu. Znaczy tak, jeśli nie ma pan dowodu, to samorodek złota należy do nas. Kurwa, nienawidzę takich ludzi jak wy. No, dałbym wam w mordę, mówi Pansy. Ej, słyszałem, że jesteście dość silni. Co mógł Goku powiedzieć, prawda? Jesteśmy niesamowicie silni. No, łaku łaku w takim razie. No dobra, wszystko sprowadza się do tego, że będę musiał wszystkim spuścić w pierdol. Zrobię to z miłą przyjemnością. A co powiecie na Saiyanina transcendentnego? Ty, a czemu jest ich nagle 120? No, przed chwilą było 6, a może 7 maksymalnie. No dobra, będę musiał ich tutaj porobić obszarowym atakiem, nie ma problemu. Powiem wam, że nawet te ataki zwykłe, w momencie, w którym jestem przetransformowany w SSJ... Glorious, tam kopnął w dupę kogoś. Przetransformowany, zobaczcie, ja tylko klikam B. Też jest pytanie, jakbym porównał grę Sparking Zero do Kakarota. No, Sparking Zero to jest bardziej skomplikowana bijatyka, podczas kiedy tutaj tak naprawdę mogę klikać cały czas jeden przycisk i dzieje się to samo. Natomiast na pewno jeszcze jest kilka dodatkowych mechanik, z których zaraz skorzystam, żeby to nie było takie nudne. Na przykład jedną z nich będzie seria Z, a ja jestem przetransformowany w SSJ2 i plus mam jeszcze żadziochę w gaciach. Oj, to będzie mocne. Podoba mi się ten Goku, który zamiast aury ma smród, nie? Wokół siebie. Ile tutaj zadam? Troszeczkę moich sojuszników wzmocniłem przed nagrywaniem tego odcinka. Przyszli Bolek i Lolek. To chyba działa tak, że nie mogę jakiejś bardzo dużej ilości przeciwników... Oj, mam mało kill. Aż wróciłem do bazowej formy. Nie mogę nieskończonej ilości przeciwników dobić, bo tutaj są takie fazy, no nie? Fazy walki. Zawsze te wzmocnione jednostki muszą się pojawić prędzej czy później. O, wow! Glorio jeszcze tam kombuje go. Czekamy, Kamehameha wejdzie? Oj, chyba kilka naraz osób trafiłem. Znowu nie mam ki. Dobra, nadrobiłem trochę. Niestety nie miałem wystarczająco... Ty, czemu ja jestem taki słaby? Niestety nie byłem wystarczająco... Boskie, kurwa, leczenie. Próbuję kliknąć, a kliknąłem znowu nie tę asystę, co chciałem. No ale okej. Dobra, kończymy to serią Z. Nie będę używał przedmiotów leczących, bo szkoda. Goku dalej smrodkiem swoim atakuje. Kamehame sra. Przepraszam, że dzisiaj taki fekaliowy temat, no ale to jakby staram się wczuć. Nomen omen. Dobra, boskie leczenie. Mocno mnie uleczy? Kurde, całkiem mocno mnie leczy Shin. Ja powinienem tego używać zamiast tego paraliżu. Zwłaszcza, że to jest dość często. Patrzcie, normalnie już mam zielony pasek. Kurde, OP. B, X. Normalnie jeszcze dziękuję Goku za to wszystko. Patrzcie, mam pełne HP. A przed chwilą dosłownie bałem się, czy nie używać przedmiotów. O, to powinien być koniec? Jeszcze nie? Dobra, to zakończymy to tym. 120 typa. Wow, ale cool, zyskałem 1000 każdego koloru praktycznie? Nice, jeszcze 106 poziom wleciał, no to niedługo tam będzie trzeba robić po prostu jakieś walki z silnymi przeciwnikami na tym poligonie. Już to już nie dzisiaj na pewno, nie? O, poszli sobie. To już wszystko? Nie nazwałbym tego siłą. Cóż, to oczywisty wynik zrzucenia nam wyzwania. No akurat Shina muszę pochwalić, w tej walce zrobił dużo, chociaż więcej leczył, nie? A samorodek? Jacy wy głupi jesteście, jeszcze samorodek zabrali. Dobrze się bawiłem, więc się nie martwię, ale pewnie głodny jest, nie? Powie Goku, że jest głodny. Co powinniśmy zrobić? Gonić ich? Nie, Goku jest głodny. Zapomnijmy o tym, i tak nie potrzebujemy złota. Nie zatrzymujmy się. To sposób na uproszczenie sprawy? Nie wspomniał o tym, że... Shin jakiś zmartwiony. Że jest głodny. 1 medal D za coś takiego. Czekajcie, te wody przebudzenia, przypadkiem czy ja nie mogę...
Ale draka, nie, D na S zamieniłeś, Glorio. Generalnie to jest taki przedmiot, którego można użyć zawsze. Nie, dobra, chyba zużyłem wszystko to, co już dostałem. Były takie przedmioty, których można było używać i one dawały permanentne statystyki. Dobrze, tak by wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Tak jak mówiłem, jest jeszcze troszeczkę questów do zrobienia, na pewno te 2 poboczne, być może odblokują się jeszcze jakieś inne, więc zapraszam już teraz na kolejny odcinek. Ja jeszcze sobie zerknę. W zasadzie to tak. No, są 2, więc może pojawią się jeszcze jakieś inne. Ja sobie przejrzę całą mapę, w wolnej chwili właśnie sobie w nią pogram i tak dalej. Być może odblokuje się coś innego. Póki co, dajcie znać, co sądzicie. Być może jakieś sugestie odnośnie tego, co chcielibyście zobaczyć w przyszłym odcinku. No ale na pewno albo w przyszłych w zasadzie, może będą jeszcze jakieś inne, oprócz tego następnego. Także, czekam na wasze opinie. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało. Suba, żeby niczego nie przegapić. Widzimy się. Coś mi w gardle stanęło. Widzimy się niebawem. Ciana.